Najbardziej interesuje mnie w ogóle takie gotowanie na styku kultur i na styku tradycji. Ktoś do ciebie przychodzi do restauracji, to ugość go, daj mu najlepsze, co masz do dania i zrób to uczciwie. Nazywam się Jan Kilański, jestem szefem kuchni restauracji Neon i w ogóle jedzenie i wszystko, co związane z jedzeniem jest dla mnie elementem kultury, który chyba najbardziej do mnie przemawia. Jak spojrzymy sobie w ogóle na kuchnię całego świata, to one tak naprawdę mają miliard wspólnych mianowników. Pierogi chyba każda kultura wymyśliła, że weźmiemy coś, co jest dobre i zawiniemy to w jakieś ciasto. I szukanie takich wspólnych mianowników, wchodzenie gdzieś tam coraz głębiej w te rzeczy jest tak moim zainteresowaniem i jakąś taką zajawką. Kuchnia jest międzynarodowym sposobem na wyrażanie miłości, nie? To dobre uczucie, kiedy wiem, że nie muszę wyjeżdżać na drugi koniec świata, żeby rozsmakować się w czymś oryginalnym i zachwycającym. Jednym z moich szczęść jest fakt, że na co dzień mieszkam w Gdyni. Kilkanaście minut piechotą dzieli mnie od wejścia w niepowtarzalny świat restauracji Neon, małego kulinarnego diamentu. Kiedy myślę o osobach, u których w każdym spojrzeniu, geście i wypowiedzianym zdaniu czuć pasję, wśród nich zdecydowanie jest Janek. W tym filmie chcielibyśmy opowiedzieć o jego podejściu do tworzenia dań, inspiracjach czy procesie gotowania. Pomimo że z czystym sumieniem uważam, że całe menu warte jest odkrywania, a każde danie osobnej opowieści, skupimy się na jednym, wybranym przez Janka daniu. Kiedyś babcie nazywały to nasze pampuchami. Pamiętam, jak moja babcia na gazie je parowała. W swojej pracy często staram się łączyć wpływy z różnych kultur i mieszać tą Azję z Polską, z Europą. No i tu jest taki element trochę poznański, bo w Poznaniu też pampuchy były bardzo popularne. No a trochę azjatycki, z Tajwanu dokładnie się wywodzą bułeczki bao. Kaczka po gdyńsku jest inspirowana kaczką po pekińsku. A kaczkę po pekińsku podaje się klasycznie właśnie z ogórkiem. To jest śliwka, którą piklujemy w bardzo prostej zalewie octowej z octu ryżowego. Dobra, kaczka schodzi z grilla. Tam w środku jest wszystko rozstrzelałe, jakbym ją przeciął, to wszystko się rozlewa. I mięso przestaje być soczyste. A jak sobie czeka, odpoczywa, wcale nie stygnie, może leżeć 5-6 minut nawet. Pierś z kaczki wcześniej marynujemy i ta marynata jest w zasadzie clou całego tego dania, ponieważ zawiera w sobie paprykę wędzoną, sos sojowy i śledzia suszonego. Sami suszymy śledzie, a następnie używamy ich jako przyprawy. Pomysł na to danie powstał w momencie, kiedy byłem na takim wykładzie o gdyńskim świecie przestępczym przedwojennym. W Gdyni było Chinatown. No i tak sobie pomyślałem, co by zrobić, jakby połączyć Chiny z Gdynią, Pekin z Gdynią i w ten sposób powstał pomysł na kaczkę po pekińsku, po gdyńsku, żeby zamarynować ją w śledziu jako takim naszym lokalnym specjale. Ten sos, który nalewam na talerz, to jest wywar spalonych kaczek, który był redukowany, a na końcu dodaliśmy do niego pire z całych pomarańczy i gastrik pomarańczowy, czyli taki pomarańczowy syrop, który jest na bazie soku z pomarańczy i czarnego octu ryżowego. I bao. Do tego 2 sztuki. Gotowe. Proszę bardzo, smacznego.
Uwielbiam momenty podczas jedzenia, kiedy uświadamiam sobie, że język jest odpowiedzialny nie tylko za zmysł smaku, ale też dotyku. Próbując tej potrawy czułam, jak rozprowadza mi się w ustach jej gładkość. Jak przebijam się przez doskonale chrupiącą warstwę plastrów kaczki, docierając do miękkiego i soczystego mięsa, w którym schowany jest cały smak. A po chwili mam w ustach słodycz aksamitnego sosu wnikającego w delikatną, własnoręcznie wyrabianą bułeczkę bao. Każdy kęs tego dania komponowałam inaczej, łącząc z głównym elementem te o zupełnie innych fakturach czy smakach. Są takie potrawy, w których czuć historię i serce włożone w ich skomponowanie. Kaczka po gdyńsku jest jedną z nich. Dlatego cieszę się, że któregoś dnia Janek postanowił pójść na pewien wykład o historii Gdyni i z tej inspiracji powstał taki kulinarny skarb.